Dzisiaj naprawiamy wydech w moim E46 kompakcie. Cześć, jestem Kamil, witam na kanale Gorilla Project Car i w dzisiejszym odcinku pracujemy nad kompaktem, który jest moim samochodem torowym. Zabieram go czasem na tor, a czasem zabieram go w góry i jak się jedzie w góry, to są takie miejscowości, gdzie w zeszłym roku była powódź i do tej pory nie mają wszystkiego naprawionego i wpada się w dziurę i urywa swój wydech. I powiem wam, że całe szczęście był przegnity lekko, czy tam nadgnity, nie wiem jak to powiedzieć, że jego najsłabszy punkt był właśnie tam, ponieważ jak się ma kolegów, którzy driftują samochodami, a kiedyś mieli kompakty i próbowali z nimi robić różne rzeczy przez różny czas i tak dalej, to mają zamienniki wydechu, które wystarczy uciąć, założyć obejmę i przykręcić. Takie rozwiązanie, czy jest idealnym sposobem na naprawę wydechu? Tak. Jeśli myśleliście, że powiem, że nie, że trzeba pospawać, robić... Nie, to jest jakby najtaniej, najszybciej i będzie działać dokładnie tak samo. Więc w ogóle się tym nie przejmuję. I tyle. Jakby ma nie pierdzieć. Dobra, mamy tutaj jedno mocowanie wydechu, a tam jest drugie. O, tutaj. Opcje zdemontowania są dwie, albo odkręcamy dwie trzynastki na każdy wieszak, albo próbujemy to ześlizgnąć, ale że ja całkiem niedawno robiłem tutaj, tu są dosłownie nowe z BMW kupione mocowania, te gwinty, przyspawane, no to spróbujmy to odkręcić. Okej. Najwyższy czas na zmianę. No poza oczywistym brakiem tej części przy tym, to widzicie, widzicie, że tutaj już była dziura i to musiało pierdzieć tak czy inaczej. Odwrócę. Tutaj no sobie przerdzewiało. To jest oryginał BMW. To jest wydech z mojej pierwszej BMW-ki. Moja pierwsza 316 Ti była dawcą wydechu, skrzyni biegów i silnika do tego samochodu. A co się stało z moją 316? Nic, dalej ją mam, ale nie ma silnika, skrzyni biegów i wydechu. Dobra, przekładam wieszaki i będę mógł to zamocować, zaznaczyć sobie gdzie uciąć. I ten stary wydech, w zasadzie to mogę go nawet uszczyć trochę już teraz, a później tylko to poprawić. Ale nie, dobra, jedno cięcie lepiej zrobić. I później będę to mógł założyć i skręcić. Bardzo fajna, szybka wymiana, jeśli szpilki mocowania wieszaków do wydechu, do karoserii są zdrowe, tak jak tutaj, bo ktoś je zrobił.
To nie jest żadna pasta montażowa, tylko beton. Do góry nogami go wkładam. Wkładam go do góry nogami. Specjalista firmy na YouTube robi. O samochodach. Taki dobry w naprawianiu. Wydech do góry nogami. Ja pierdzielę. I tak to wygląda. Mamy nową rurę, tam jest ta ruda, to jest stara, skręcone opaską, wszędzie jest klej, czy tam pasta montażowa. I teraz zobaczymy, jak to działa. W sensie odpalę i posłuchamy. Powiem tak, brzmiało to lepiej z uszkodzonym wydechem, ale BM-ki mają to do siebie, że nigdy w życiu nie wycinajcie środkowego wydechu. Nie róbcie sobie tego. Brzmi dosłownie jakby to auto faktycznie było upośledzone. I jak macie sedana, czy touringa, czy coupé, czy kabriolet i sobie wytniecie środkowy wydech, a zostawicie tylny, dramat. Dramat, nie róbcie sobie tego, serio. Jeśli chcecie mieć głośniejszy samochód, wytnijcie tylny wydech i wstawcie rurkę. W sensie nie róbcie tego, ja nikomu nic nie doradzam. Żadnych porad tutaj nie uzyskacie, ale efekt dźwiękowy będzie dużo lepszy niż byłby, jeśli byście to zrobili i posłuchalibyście rady, której wcale nie udzieliłem. To efekt dźwiękowy byłby dużo lepszy niż bez środkowego wydechu. Skąd wiem? Kiedyś kupiłem auto bez środkowego wydechu. Poszło na złom. Dramat. Mamy auto zrobione. To jest moja wyścigówka, co wam już wspominałem parę razy i możecie sobie pomyśleć, że dlaczego w takim razie robisz coś takiego z wyścigówką, przecież ona może być głośniejsza i tak dalej, i tak dalej. Moim zdaniem za samochodem, który daje dźwięki sportowego samochodu, czyli to bez wydechu, musi iść coś innego niż bycie pozerem, czyli to auto powinno jeździć odpowiednio, a nie tylko brzmieć, jakby jeździło. Więc wolę mieć fabryczny wydech, bez żadnego dźwięku. Niektóre tory mają ograniczenia głośności, nie chcę ich przekraczać, nie mam z tym żadnego problemu i jeżeli by mi tutaj przybyło cokolwiek mocy bez tego końcowego wydechu, to prawdopodobnie jakieś 0,8 konia mechanicznego. I lepiej mieć to wszystko tak, żeby nie robić sobie kłopotów, jak się dojeżdża na tor, niż żeby mieć kłopoty w trakcie dojazdu na tor i nie móc dojechać na tor, bo ktoś wam zabierze dowód albo coś w tym stylu. W każdym razie, bardzo tanio, szybko da się to naprawić w ten sposób, co zrobiłem. Oczywiście możecie pospawać i zrobić pełny, profesjonalny wydech, natomiast 143 konie z fabryki. Teraz nie mam pojęcia ile, ale nie wchodźmy w to. Tak jest lepiej, moim zdaniem. Możecie się nie zgodzić, to jeśli się nie zgadzacie, proszę w komentarzu napisać, że się nie zgadzacie z tym, co zrobiłem i powinienem wstawić rurkę, albo samą przelot, albo to spawać, cokolwiek. Dajcie znać, napiszcie komentarz, pomóżcie mi rozwinąć kanał. Dziękuję za oglądanie i tak. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, że M42 ma już głowicę założoną. Ten odcinek się robi, ale znowu zabrakło mi śrubek, więc muszę... Zamówiłem już, czekam. Jutro mają być. Zobaczmy, czy zdążę nagrać. Później będziemy się bawić z hamulcami, bo też potrzebują roboty. Trzymajcie się cieplutko
i do następnego. Hej!